Urodziłem się wprawdzie w Krakowie, ale całe życie mieszkałem w Warszawie. Przeżyłem w Warszawie dzieciństwo, oblężenie Warszawy w 1939 roku, całą okupację, prawie całą, tam z wyjątkiem kilku miesięcy letnich, tam czasem gdzieś wyjeżdżałem, no i oczywiście powstanie. Po powstaniu 2 lata nie było mnie w ogóle w kraju, byłem w niewoli niemieckiej, potem we Francji, w Anglii, w polskich siłach zbrojnych na zachodzie, ale kiedy wróciłem z powrotem do Polski, pomyślałem sobie, że muszę wrócić również do Warszawy. Początkowo mieszkałem jeszcze we Wrocławiu, bo tam byli moi rodzice i brat, ale na studia już przyjechałem do Warszawy i jestem z tym miastem rzeczywiście bardzo związany. Moją ulicą mojego dzieciństwa była ulica Chorza. Zwłaszcza ten odcinek między Marszałkowską a Poznańską. Mieszkałem w Chorze 62. Pierwsze wspomnienia taksówki stojące na rogu Chorzej i Poznańskiej. Ambasada sowiecka, która była na Poznańskiej 15. Jak szedłem do szkoły na Śniadeckich, zawsze mijałem tę ambasadę. Stał tam przeważnie policjant przedwojenny, często również na koniu. I to miejsce w Warszawie jest dla mnie właściwie święte. Jestem szalenie emocjonalnie z tym miejscem związany, aczkolwiek mieszkałem potem również w innych dzielnicach. Mieszkałem jakiś czas na Grochowie w czasie studiów, potem mieszkałem na Waleckiej, a obecnie mieszkam na Górnym Mokotowie. Ciekawa sprawa jest z Walecką, dlatego że walczyłem na Starym Mieście i po upadku Starego Miasta kanałami wracaliśmy, ja jako lekko ranny, do Śródmieścia. Kilka godzin żeśmy tymi kanałami się przedzierali i wyszedłem dokładnie na rogu Waleckiej Nowego Światu. I trzeba trafu, że to było w roku 1944, a mniej więcej 20 lat później mieszkałem również przy ulicy Waleckiej 4/6, dosłownie 30 metrów od tego miejsca, w którym wyszedłem z kanału. Także tu uważałem to za takie miejsce symboliczne właściwie, że tutaj wyszedłem z kanału, a potem przyszło mi tam mieszkać już z żoną, z córką w dorosłym życiu. Jerzy Pelc, pseudonim Szerszeń. Jestem prezesem środowiska Batalionu Chrobry 1 przy Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej.